Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję przygotowanie pysznej galarety z indyka. Jest zdrowa, bardzo smaczna i zawiera niedużo tłuszczu. Doskonała galareta zarówno na święta, jak również po prostu jako danie na kolację bądź na śniadanie dla domowników. Pyszna i zdrowa. Do przygotowania galarety potrzebuję około kilograma golonki indyka. Mięso z golonki jest najlepsze na galaretę, zawiera dużo kolagenu. 1 średnia cebula, kilka listków laurowych, kilka kulek ziela angielskiego, 2 nieduże marchewki, 2 jajka, które ugotuję na twardo, pół puszki groszku zielonego, około 30 g żelatyny, łyżka natki pietruszki, pieprz i sól do przyprawienia. Można też dodać czosnek, jeżeli lubicie. Najpierw golonkę stawiam na gazie i zagotowuję. Kiedy woda się zagotuje, zbieram trochę szumowin. W przygotowaniu golonki zwykle tych szumowin nie ma dużo, ale można je zebrać. Po zebraniu szumowin dodaję cebulę, liść laurowy, ziele angielskie i około pół łyżeczki pieprzu. Przykrywam garnek pokrywką i gotuję do momentu, aż mięso będzie miękkie. Mięso indyka jest już prawie miękkie. Dodaję 2 marchewki i łyżeczkę soli. Gotuję do momentu, aż marchewki będą miękkie. Golonkę z indyka mam już ugotowaną. Mięso jest mięciutkie, bardzo łatwo odchodzi od kości i rozpada się na kawałki przy dotknięciu. Wyjmuję na talerz. Wyjmuję również marchewkę i przyprawy. Mięso już trochę przestygło i mogę powyjmować wszystkie elementy tkanki łącznej z mięsa. W mięsie z golonki indyka są takie wzmocnienia, które nie są całkowicie skostniałe, ale są dosyć twarde i trzeba je powyjmować. Najwygodniej robi się to przy pomocy palców, wtedy najłatwiej jest wyczuć taki twardszy element. Po kolei wyjmujemy wszystkie wzmocnienia mięśni. Mięso już oczyściłam z tych niepotrzebnych elementów i teraz pokroję w poprzek włókien na kawałki o długości około 1 cm. Mięso jest jeszcze ciepłe, dlatego tak kroi się niezbyt wygodnie. Mięso mam już pokrojone. Dodaję groszek zielony, pietruszkę, ja mam pietruszkę mrożoną i przyprawiam odrobinę pieprzem do smaku. Około 1/3 łyżeczki. Mieszam. W czasie mieszania staram się większe kawałki mięsa jeszcze troszeczkę rozbić łyżką. Marchewkę kroję w kostkę i dodaję do mięsa. Mieszam mięso z marchewką i bazę mięsną mam już przygotowaną. Galaretę będę robić w niedużych pojemnikach po jogurtach. Jajka w międzyczasie ugotowałam na twardo, teraz pokroję je w plasterki. Odkładam końcówki jajek na bok i na dnie kubeczków układam plasterki z żółtkiem. Przygotowałam na razie 7 kubeczków. Do każdego kubka wkładam 2 czubate łyżki mieszanki mięsnej.
Ja lubię galaretę z dużą ilością mięsa, ale jeżeli wolicie taką galaretę lżejszą, wówczas oczywiście można włożyć tego mięsa mniej. Wyszło mi 8 kubeczków. Mięsa w kubkach nie ugniatałam. Jest ono tak luźno ułożone. Dzięki temu wywar ładnie tam wpłynie. Teraz przygotowuję wywar do tych 8 kubeczków. Będzie mi potrzeba 800 ml wywaru. W misce mam 300 ml wywaru z golonki. I muszę zwiększyć objętość do 800 ml. W tym celu użyję żelatyny. W przygotowaniu galarety żelatyny używam zawsze więcej niż przy przygotowywaniu galaretki z owoców. Wówczas ta galareta jest bardziej stabilna i nie rozpada się na talerzu. Odmierzam 30 g żelatyny. Zalewam żelatynę odrobiną zimnej, przygotowanej wody. I zostawiam żelatynę do napęcznienia. Zagotowałam pół litra wody w garnku. Dzięki temu łączna ilość wywaru będzie 800 ml i wystarczy to do napełnienia moich kubków. Do gorącej wody przekładam napęczniałą żelatynę i mieszam do rozpuszczenia żelatyny. Wodę z żelatyną wlewam do mięsnego wywaru. Mam już odpowiednią ilość wywaru. Teraz trzeba doprawić solą do smaku. Soli dodaję tyle, żeby wywar wydawał mi się odrobinę zasłony. Wówczas po wystygnięciu żelatyna będzie miała odpowiedni smak. Wlewam wywar porcjami do kubków. Stopniowo do każdego kubka. Mam już wszystkie kubki napełnione. Wkładam mięso łyżką, żeby się równo rozprowadziło. Tak przygotowane galarety wystawiam w zimne miejsce na kilka godzin. Po kilku godzinach galaretki ładnie się skrzepły i można je już podawać na stół. Wyjmuję galarety z pudełek i wykładam na talerz. Wychodzą bardzo ładnie. Kubeczki po jogurtach idealnie nadają się jako pojemniki na galarety. I tak się prezentuje moja galareta z indyka. Bardzo smaczna, bardzo zdrowa i naprawdę warto zrobić taką domową galaretę. Wiemy, co jest w środku. Dodatkowo galareta z indyka nie zawiera dużo tłuszczu. Mięso z golonki indyka jest bardzo smaczne i delikatne, doskonałe do galarety. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.